Edmund Dulac, francuski twórca, który całe swe życie artystyczne związał z Anglią. Był wyśmienitym ilustratorem książek i czasopism oraz twórcą projektów znaczków, który w swoim czasie konkurował ze słynnym w tej samej specjalności Arturem Rackhamem. Z pewnością dziś, pomimo obfitej produkcji w dziedzinie ilustracji, jego nazwisko pozostaje mniej znane niż Rackhama, mimo że jego pełne fantazji i koloru, nieco orientalistyczne i bardzo secesyjne ilustracje mają równie dużą wartość artystyczną. W naszej ofercie mamy bardzo miłe dla oka polskie wydawnictwo z ilustracjami tego francusko-angielskiego artysty. To książka w zgrabnej płóciennej oprawie bajki z ilustracjami Dulaca, braci Grimm, z wydawnictwa Księgarnia Ludwika Fischera z lat 30., zawierająca najbardziej znane baśnie Grimmów z licznymi kolorowymi ilustracjami na osobnych kartach. Skoro Edmund Dulac, choć uznany ilustrator, pozostaje w cieniu Rackhama, warto mu poświęcić choć kilka słów. Ten niedoszły prawnik, który postanowił zostać artystą, nie zaprzyjaźnił się z wykładowcami ze słynnej francuskiej L'Académie Julian i po przeprowadzce do Anglii od 1905 roku rozpoczął pracę dla tamtejszych wydawców od zilustrowania powieści sióstr Bronte. Z podziwem przyjmowano kolejne jego prace ilustratorskie. Do Burzy Szekspira, baśni z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy, perskich Rubajat Omara Khayyama, Królowej Śniegu Andersena, poezji Edgara Allana Poe, przygód Sindbada Żeglarza. A wszystko to przed I wojną światową, która wyraźnie odbiła się na Dulacu. Wtedy zilustrował interesujące wydawnictwo Księga Baśni Edmunda Dulaca Bajki Narodów Sprzymierzonych, zaprojektowane na potrzeby Czerwonego Krzyża. Wojna położyła też kres licznym luksusowym wydawnictwom ilustrowanym, w których Dulac się specjalizował. Następne lata były okresem jego pracy raczej jako autora ilustracji prasowej i różnych projektów graficznych, w tym kostiumów i plakatów dla teatrów, oraz jako twórcy znaczków pocztowych, ze słynnym w historii angielskiej filatelistyki dziełem z okazji inauguracji panowania królowej Elżbiety II. Na koniec ciekawostka związana z Polską. W okresie II wojny światowej Dulac stworzył na zlecenie naszego rządu londyńskiego projekt banknotu 20-złotowego. A my możemy podziwiać jego bajeczne ilustracje do zbioru opowieści braci Grimm. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów książki z grafiką oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.